Płatności biometryczne, takie idee fixe, płacę sobą. Nie mam karty, nie mam telefonu, chodzę, przykładam palec, dam. Idąc taką metaforę, można powiedzieć, że chmura i dane to jest taki pas startowy, AI to jest silnik odrzutowy, a tym samolotem jest hiperpersonalizacja. Dzień dobry, witamy w kontynuacji odcinka naszego podcastu. Przypominam, że moim gościem jest Bartłomiej Nocoń ze Związku Banków Polskich. Dzień dobry, witam ponownie, cześć wszystkim. Banki już wiedzą, że nieuchronnie stopy procentowe zmaleją, co oznacza, że trzeba będzie pewnie bardziej aktywizować klientów transakcyjnie, żeby zmienić trochę proporcje przychodów z dochodów odsetkowych na opłaty i prowizje. To jest jedno takie ryzyko, jakie pewnie ja widzę dla całego sektora, czyli zmniejszenie stóp procentowych. Mamy też takie gospodarcze trochę ryzyka, jak na przykład upadek rządu Michela Barniera we Francji w tym tygodniu, a 2 tygodnie wcześniej Olafa Scholza w Niemczech i to są nasi albo najwięksi partnerzy handlowi jak Niemcy, albo takie, wiesz, dla mnie to są konie pociągowe albo ojcowie założyciele Unii Europejskiej, Francja i Niemcy. I to, że jedni i drudzy mają problem w tym samym czasie, powoduje, że się zastanawiam, jak to się na polską gospodarkę przełoży. Jak byś to skomentował? Staram się patrzeć, czy staramy się patrzeć jako bankowcy na nasz sektor i na nasze miejsce w tej gospodarczej grze bardzo oportunistycznie. Faktycznie ojcowie tego, że to są ojcowie założyciele, te dwa państwa, tego nikt im nie zabierze. To już zostało dane i tego biegu historii absolutnie nikt nie będzie zmieniać. Natomiast jestem po rozmowie z wybitnym przedstawicielem administracji amerykańskiej, który użył takiego sformułowania mówiącego, że Polska ostatnie 30 lat wykorzystała znakomicie. Ktoś, kto przyjeżdża do naszego kraju po 20-30 latach braku obecności i widzi, zostało to nazwane wprost miracle. Bart, it's a miracle. To jest cud, to co zostało wykonane. My tego na co dzień nie odczuwamy. Natomiast nie możemy i nie powinniśmy osiadać na laurach. Wchodzimy w okres, którego powinniśmy absolutnie wykorzystać do maksimum. Nie chcę powiedzieć, że czyjeś problemy są dla nas ogromną szansą, ale z punktu widzenia takiego bardzo oportunistycznego podejścia, czasami czyjeś potknięcie spróbuj wykorzystać na swoją korzyść. Więc oglądając się na innych, powinniśmy wrzucać 4. lub 5. bieg. Kapitałowo nie pokonamy bardziej rozwiniętych gospodarczo krajów, wyposażonych właśnie w ten kapitał. Technologicznie nie jesteśmy głównym ośrodkiem powstawania technologii. Zgadza się. Ale edukacyjnie, umiejętnością wykształconego społeczeństwa, kadrą, współpracą z ośrodkami akademickimi mamy szansę jako kraj, jako społeczeństwo istotnie, w cudzysłowie powiem, zawalczyć o nasze miejsce i utrzymać się w peletonie po to, żeby wykorzystywać oportunistycznie, raz jeszcze podkreślę, te swoje punkty na mapie gospodarczej po to, żeby być w czołówce tego wyścigu. Polska ma naprawdę ogromne atuty w postaci relatywnie młodego społeczeństwa, dobrze wykształconego, otwartego. Żyjemy w kraju demokratycznym, jesteśmy osobami, czy społeczeństwem, które lubi nowości, szybko się uczy, więc te szanse również w kontekście takiego wyjścia z pomysłami, wyjścia z produktem, nie tylko w sferze finansowej, bankowej, ale szerzej w obszarze przemysłu, gospodarki 4.0, gospodarki cyfrowej, wzmocnienia współpracy z ośrodkami akademickimi, szybkiego uczenia się tych nowości, które pochodzą, które możemy zastosować w dziedzinie sektora finansowego. Z tego powinniśmy korzystać i to powinno być naszą wartością dodaną on top. Nie bez powodu ileś banków światowych otworzyło w Polsce swoje, czy to centra badań i rozwoju, czy po prostu swoje zaplecze IT, więc tym aspektem też możemy grać.
Mimo że tak trzeba też chyba uczciwie powiedzieć, inflacja sprawia, że koszty pracy w Polsce nieuchronnie powoli rosną. Tak, zapytałeś jeszcze w poprzednim pytaniu, zadałeś w poprzednim pytaniu ten kontekst sprzyjającego otoczenia makro dla sektora bankowego. Tak? No, faktycznie my w okresie ostatniego roku, półtora jesteśmy beneficjentem środowiska stóp procentowych i faktycznie te dochody odsetkowe istotną pozycję w przychodach banków na poziomie przynajmniej nominalnym przynoszą. Natomiast czy tutaj ta relatywna szansa, ona oczywiście nie będzie trwała wiecznie. Tak. Musimy się gdzieś tam w tyle głowy przyzwyczajać do momentu, w którym stopy procentowe, mówię teraz jako per sektor, zaczną być obniżane. Czy nastąpi to w 2025 roku po ostatnich wypowiedziach członków Rady Polityki Pieniężnej oraz perspektywach tego, co widzimy w naszych prognozach do końca przynajmniej pierwszego półrocza 2025 roku, no zobaczymy, w sensie tutaj trzeba taki question mark postawić, zobaczymy, czy te stopy zostaną obniżone w pierwszym półroczu przyszłego roku. No tym niemniej, źródła nowych przychodów dla sektora bankowego to jest nieustanne poszukiwanie. Raz, dodatkowa opieka nad tą bazą klientowską, mikro i hyperpersonalizacja, o czym mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli sobie porozmawiać chwilkę, i znowu to poszukiwanie ciągłe dodatkowego przychodu, ale w kontekście takiej dodatkowej opieki nad klientem indywidualnym, segmentem małych i średnich przedsiębiorstw, czy też klientów korporacyjnych. Z ogromną nadzieją patrzymy na rok 2025 jako bankowcy w kontekście przyspieszenia, albo inaczej, odbudowania poziomu inwestycji i stopy inwestycji, którą powinniśmy generować jako polski sektor, czy Polska jako całość w stosunku do produktu krajowego brutto. Ten poziom, stopa inwestycji jest dalece niezadowalająca. Pamiętajmy, że silniki, z którego składa się produkt krajowy brutto, oprócz konsumpcji to również inwestycje oraz eksport minus import, czyli tak zwany eksport netto. Na samej konsumpcji, na jednym silniku zwykle odrzutowiec daleko nie doleci. Dobrze, Bartek, to teraz po tym, jak powiedziałeś mi o tych kwestiach, które są Twoim top 5, mówiliśmy trochę ryzyk, takiego geopolitycznego kontekstu. Co jest dla Ciebie takim w przyszłym roku, co obstawiasz jako takiego czarnego konia od strony czy to technologii, czy jakichś zachowań konsumenckich? Co może być czymś takim, o czym do tej pory mało nie rozmawiamy, a może pozytywnie zaskoczyć, nie mówię zdestabilizować, ale okazać się takim, no właśnie, czarnym koniem? Dobre pytanie. Myślę, że zobaczymy, czy to się wydarzy w 2025 roku. Być może tak i zobaczymy, czy na polskim rynku bankowym, ale płatności biometryczne, takie idee fixe, płacę sobą. Nie mam karty, nie mam telefonu, wchodzę, przykładam palec, dam. Albo twarzą, albo okiem. Płatność biometryczna. To jest jeden obszar. Drugi obszar to też kontekst trendu technologicznego, mianowicie human by design, czyli takie wykorzystanie technologii, które powoduje, że wchodzimy też w obszar augmented reality, virtual reality i wykorzystujemy możliwość trójwarstwowego, przestrzennego projektowania pewnych rozwiązań w kontekście właśnie tego użycia human by design. Neuralink to jest tego przykładem i te neurolinki, które możemy sobie pośrodkować, możemy ich zacząć używać, ale właśnie ten kontekst właśnie takiego doczłowieczenia rozwiązań, które projektujemy my jako bankowcy. Na pewno jednym z też trendów, którego wydaje mi się, że będziemy mocniej widzieli, będzie go również widział klient sektora bankowego, to jest trend ESG, czyli zrównoważony rozwój, w tym środowiskowy, i będzie to również aspekt, na którego będziemy baczniejszą uwagę zwracali w kolejnych latach. To będzie również widoczne nie tylko od tej strony back-office'u banku, ale również z punktu widzenia konsumenckiego. No właśnie, bo ja jako taki odbiorca detalicznych usług bankowych na przykład chciałbym mieć w swojej aplikacji bankowej miernik śladu węglowego. Jak to, co robię, no właśnie, jak to, co robię, co kupuję, gdzie podróżuję, czy kupuję bilety lotnicze, czy raczej kolejowe, jak ja jestem zielony albo nie zielony.
tą zieloność tego Twojego zachowania również w sposobie użycia różnego rodzaju rozwiązań, z których korzystasz na co dzień, może Ci mierzyć Twój bank, Twoja aplikacja bankowa. Są już rozwiązania, czy to na poziomie międzynarodowych grup bankowych, czy też w wydaniu lokalnym polskim, gdzie taki licznik, na przykład śladu węglowego, możesz uruchomić i zacząć sobie ten ślad mierzyć. Taksonomia w kontekście rozwiązań ESG, ona raz jest wymagana przepisami prawa, natomiast ona będzie coraz niżej piętrami wchodziła nie tylko na poziomie dużych klientów korporacyjnych, dużych korporacji, ale również piętrowo niżej. W końcu nasze coraz liczniejsze, młodsze pokolenie wchodzące na rynek pracy od nas starszych koleżanek, kolegów również zwraca uwagę na to, żebyśmy byli zrównoważeni w tym, w jaki sposób się rozwijamy i dostarczamy swoje produkty, usługi. Odpowiedzialni klimatycznie dla nich. Odpowiedzialni, w tym również klimatycznie. To, co też powiedziałeś o augmented reality albo virtual reality, to fajnie mi się spina z tym, że na rynek powoli, jako konsumenci detalicznych usług bankowych wchodzą najmłodsi, czyli zarówno pokolenie Z, jak i alfa, a oni już non-stop żyją w świecie czy to social mediów, czy gier typu Minecraft, tak? I takie dla nich bank obecny w tym świecie jest czymś naturalnym. Pamiętam, że jakiś czas temu któryś z polskich banków chyba uruchomił swój wirtualny oddział w jakimś takim środowisku. Nie wiem, czy to nie był jeszcze Second Life, może coś nowszego. Ale takie pierwsze jaskółki już z sobą mieliśmy, więc to, co powiedziałeś o poszerzonej rzeczywistości, się wpisuje w ten trend. Wiesz co, myślę, że będziemy mieli jeszcze do czynienia z takim rewitalizacją dwóch trendów, które znowu polski sektor bankowy zidentyfikował lat temu kilka i będzie do nich czas powrotu. Po tym hypie i spadku zainteresowania dzisiaj dochodzimy do momentu, do którego technologia również pozwala nam wrócić. Jednym z nich jest Internet of Things, czyli Internet Rzeczy. Rozszerzam ten obszar również na augmented i virtual reality. Te pole, które dają te technologie do użycia, również w polskim sektorze bankowym będą do wykorzystania. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, chmura obliczeniowa, bo mówiliśmy sobie wcześniej o generatywnej i sztucznej inteligencji. Nie ma użycia sztucznej inteligencji albo odpowiedniego użycia, dobrego użycia, praktycznego użycia, jeśli nie masz pod spodem technologii chmury obliczeniowej. A nie będziesz miał połączonego i dobrego do wykorzystania użycia sztucznej inteligencji, jeśli nie masz uporządkowanego obszaru data, czyli zbioru danych, data management. Bez tego nie pójdziesz ani krok dalej. Tak. W efekcie ty masz do swojego klienta, czy powinniśmy do swojego klienta dostarczyć spersonalizowaną usługę. A więc ja oczekuję, że w przyszłym roku i w kolejnym, 2026, będziemy świadkami coraz lepszych, bardziej dokładnych użyć produktu, usługi przygotowanej przez nasze polskie banki do konkretnego Kowalskiego. Już nie tylko per segment, per mikrosegment, ale bardzo spersonalizowana, świadoma oferta. Ten data management z wykorzystaniem chmury obliczeniowej i użyć sztucznej lub generatywnej inteligencji, będzie dawało pole do popisu właśnie dla tych usług hiperpersonalizacji. Pamiętasz, w 2017-2016 roku mówiliśmy o tym obszarze, o chmurze, w 2016 najwyższy czas, żeby to już konsumować. Oczywiście. Idąc w taką metaforę, można powiedzieć, że chmura i dane to jest taki pas startowy, AI to jest silnik odrzutowy, a tym samolotem jest hiperpersonalizacja. To wszystko musi się zgrać, tak jest. Żeby to zadziałało. Tak jest. Dobrze, Bartek, powiedzieliśmy sobie o perspektywie klienta banku, jak to będzie się objawiało dla niego, czyli co ja z tego będę miał jako zwykły szary Kowalski. A jedno z ostatnich pytań, które mam do Ciebie, jak to się przekłada na priorytety i agendy szefów IT w bankach? To, o czym powiedzieliśmy. Myślę, że tutaj w rozmowach, czy to na poziomie Rady Bankowości Elektronicznej, czy z udziałem koleżanek i kolegów z Forum Technologii Bankowych, gdzie wymieniamy opinie, zdarzamy poglądy, często w kontekście rozwiązywania konkretnych problemów, właśnie obszaru operacji, właśnie obszaru IT, rozmawiając z szefami obszarów odpowiadających za transformację cyfrową konkretnych instytucji, na pewno obszar automatyzacji, robotyzacji back-office'u,
dalszego przenoszenia punktu ciężkości na paperless, dalszego wzmacniania obszaru cashless. To są te aspekty tej warstwy kosztowej, które jesteś w stanie przy użyciu technologicznym, dzisiejszych technologii obniżać i to jest policzalne. To przynosi konkretną wartość, którą w pieniądzu jesteś w stanie przedstawić, czy to do zarządu, czy do rady nadzorczej. Czyli te użycia technologii, o których mówiliśmy dzisiaj, one są w stanie przynieść konkretną, policzalną wartość osobie, która odpowiada za operację. Bo wstawienie 1000 robotów dla wykonania konkretnych czynności przynosi konkretną korzyść. Tak. A co jeśli wstawisz 100 000? Ja też zauważyłem w strategii jednego z banków, że w obliczu znowu, wracając do tych obniżonych stóp procentowych i mniejszych przychodów odsetkowych, jest fokus na przenoszenie kosztów w działach IT z run na build. To znaczy powinniśmy run ograniczać, automatyzując właśnie, czy to robotyzacją, czy AI, po to, żeby on mniej alokował naszych środków, po to, żebyśmy więcej pieniędzy mogli przenosić na build, na innowacje, na nowe produkty, na to, co nas wyróżni, bo konkurencja będzie tego wymagało w świecie niższych stóp. Absolutnie. Wszyscy, wydaje mi się, że znam kilkunastu czołowych liderów polskiego sektora bankowego odpowiadających za obszar innowacji. Wszyscy mówią tak, przychodź do mnie z CAPEX-em, a nie z OPEX-em, tak? Czyli tak jest. Ta dodatkowa wartość w ujęciu 3-5 lat naprzód, jeżeli to dodatkowo potem amortyzujesz, a dodatkowo jeszcze pokazujesz business case, który przynosi ci break-even po 2,5 roku, no to more than welcome, w sensie my to lubimy, tak? Natomiast szukajmy takich pomysłów, szukajmy takich innowacji, które na koniec dnia da się również monetyzować z korzyścią dla klienta, bo ma szybciej, prościej, wygodniej, łatwiej i bezpiecznie, a z drugiej strony dla organizacji, bo przynosi oszczędność, bo uwalnia czas, bo daje przestrzeń dla przesunięcia kogoś do bardziej skomplikowanej, wytwórczej pracy, w szczególności z klientem i tak dalej, i tak dalej. Więc to są te aspekty, które w tej warstwie dodatkowej wartości, w szczególności w wydatkach inwestycyjnych, powinniśmy poszukiwać i polskie banki tak również patrzą na dostawców. Przyjdź do mnie z pomysłem, który przyniesie dodatkowy przychód, bądź pokaże dodatkową oszczędność. To jest as simple, tak proste, albo aż tak proste. Dobrze, dziękuję Ci, Bartku, za te odpowiedzi. Rzuciły nam ciekawe światło na to, co będzie się działo w przyszłym roku. Mam nadzieję, że były też interesujące dla naszych odbiorców. Jeżeli chcecie więcej szczegółów, zapraszam na naszą stronę internetową, tam znajdziecie więcej informacji oraz to, jak można się ze mną skontaktować. Moim gościem był Bartłomiej ze Związku Banków Polskich. Dziękuję bardzo, Michał, za zaproszenie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Dobrego dnia.